duży odzew był w sprawie filmu o przelotach pasażerów Ukrainy, i więc teraz Wam powiem, że właśnie czy to jest potrzebne, tego nie wiem. Uważam, że loty to już trochę jest za dużo, jak na tak duże zniżki, 30 i 50% na paszport obywateli Ukrainy. Z paszportem są zniżki i ja nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem w szoku, że jak kupiłam sobie tam za 100 zł czy 120 zł bilet i były takie bilety, są różne bilety, nie tylko, bo to mówię o firmie LOT, która daje zniżki 30 i 50%, dla dzieci 50%, dla dorosłych 30%, no to tak naprawdę można sobie kupić bilet, no wiadomo, jak będzie za 500, no to 30% zniżki to jest tam 150 zł, tak? No to 350, ale naprawdę można tanio bilety kupić za 100 zł i wtedy 30% zniżki, to taki bilet 70 zł kosztuje. I po co sobie zawracać głowę pociągiem? Po co w ogóle, jak można sobie luksusowo lecieć? Bo moim zdaniem samolotem to jest luksusowo. 28 minut lot z Wrocławia do Warszawy, a pociąg jedzie 5 godzin, 4,5 godziny. Po co sobie zawracać głowę? No można jeszcze 4 godziny jechać pendolino za 250 zł. Po co, jak można za 70 zł polecieć? Jestem w szoku, bo wiecie dlaczego? I kolejny film, dlaczego? Nie zazdrość jakaś, tyle że bądźmy lojalni. Pociągi, dobra, autobusy, jakaś komunikacja naziemna, ale samoloty, żeby się przemieszczać między miastami, naprawdę jest super, że tak pomyślane, ale coś jest nie tak. Uważam, że bardzo jest nie tak i odnoszę się do tego, co powiedzieli mi niektórzy oglądający mój kanał 2-3 lata temu, kiedy ja sobie dużo latałam. I skąd ty masz pieniądze na te loty? Takie wścibskie komentarze były. Mojego życia nie poruszałam nigdy na kanale, mojego życia prywatnego. I tak jest do dzisiaj. I nie mówiłam, wiecie, że ja na 3 etaty pracuję. Na 3 etaty. Są osoby, które mogłyby to potwierdzić, na 3 etaty, żeby zarobić na moje podróże. Ciężko pracowałam. Ciężko się pracuje nadal i chamskie komentarze typu skąd ty masz na podróże, gdzie praktycznie większość oprócz opłat i jakiegoś tam życia i utrzymywania dziecka mojego i tak dalej i domu, resztę pieniędzy przeznaczam właśnie też na podróże, na jakieś tam inne rzeczy, tak? Bo człowiek dużo pracuje, nie z leniem, a jak wy na etat tylko pracujecie, to po prostu jesteście leniwi i was nie stać, to weźcie się za 2 etaty. Można na 2 etaty pracować, na 3. Na przykład ja tak robiłam. To jedna rzecz. I takie były komentarze, ale ty bogata, nie bogata, coś tam. Weźcie się za 3 etaty, będziecie tak samo bogaci. Możecie po 24 godziny na dobę pracować, ja tak robię. Jestem taka zniesmaczona bardzo, żeby gorzej nie powiedzieć, że pasażerowie Ukrainy mają 30% zniżki na loty. Nie wiem do kiedy, ale podlinkuję Wam pod filmem. Wpiszcie sobie darmowe przeloty dla pasażerów Ukrainy. Będziecie mieli pełno w internecie. Wiem, ja tego nie wiedziałam. Ktoś mi to powiedział. To pozdrawiam osobę, która mnie uświadomiła naprawdę, żeby się przemieszczać samolotem, to tak czy tak bilety, tylko jakaś mała pula biletów jest tania i mogę się założyć, że dużo osób, bo to są bogate osoby, bo biedne to zostały tam, po prostu dużo wydają na te bilety, bo ja wiem, ile kosztują, przecież ja dużo podróżuję, wiem więcej od Was, ile co kosztuje, od osób, które w ogóle nigdzie nie jeżdżą, tak? Osoby, co podróżują, mają też swoje jakieś tam ceny za bilety, jakie zapłacili. Ja wiem, jakie ja płacę, wiem, każdy płaci tam, wiadomo, wie ile, ale osoby, które nie są świadome,
no to nie wiedzą. Osoby z Ukrainy muszą mieć mnóstwo pieniędzy, żeby sobie latać samolotem, mimo tego zniżek i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że z pociągu na samolot, dobrze sobie pomyślałam, czyli jestem mądrą osobą, że nie wiedząc nawet o tym, że są darmowe zniżki, przyszło mi to do głowy. Tak sobie pomyślałam właśnie, że rzeczywiście ma się to jakieś w sobie takie przeczucie, że ja zawsze co myślę, to tak później jest w rzeczywistości, bo człowiek rozumny jednak jest. Napiszcie komentarze, czy wy Polacy latacie sobie Warszawa, Wrocław, Wrocław, Warszawa, bo ja leciałam drugi czy trzeci raz w tym roku, bo mi po prostu nie stać, pociągi były dla mnie tańsze. Ale jeżeli się trafi taki po prostu bilet, tak, a tutaj samolot cały jest, prawie 50%, 70% załadowany pasażerami z Ukrainy i wy mi powiecie, że po prostu oni pieniędzy nie mają. Jak zwykle Warszawa główna, bo lubię. Ełka łódzka. No i idę na przesiadkę, bo niestety do centrum nie jeżdżą pociągi. Teraz ta przebudowa, no to jest ciężko dojechać bezpośrednio. Chciałam dodać do filmu kolejnego, bo zapomniałam to dodać, że 100 000 darmowych przelotów Wizz Air chyba zaproponował, chyba do dzisiaj nawet są zniżki 30-50% na loty po Polsce, do Polski, z Polski i tak dalej, na lot daje. No i myślę, że tak samo jeżeli też czytałam, że jeżeli Ukraińcy zdecydują się na wizę kanadyjską, to również lot jest bezpłatny do Kanady. Tak dla informacji Wam podaję, bo ja też się dowiedziałam właśnie o tym. Ja myślałam, że pociągi, tylko autobusy, a okazuje się, że loty też. No i tak zastanawiam się, że czy to nie jest aż za dużo, czy my byśmy to samo dostali w innym kraju. Wydaje mi się, że osoby pobierające świadczenia, a wszyscy pobierają, nie oszukujmy się, wszyscy co pobierają i dowiedziałam się właśnie, że świadczenia dla tych osób są wyższe niż emerytury dla osób, które na przykład przepracowały 40 lat, ale za najniższą krajową, to mają emerytury po 1000 zł, a świadczenia są wyższe. To jest takie trochę niesprawiedliwe, niechby wyrównali te świadczenia. Państwo powinno wyrównać, żeby obywatele polscy nie czuli się gorsi, bo jednak my w Polsce mamy pierwszeństwo. Ja uważam, że Polacy mają większe prawo do do naszego kraju niż inni i jeżeli jest taka pomoc, oczywiście, bo my byśmy się nie chcieli w takiej sytuacji znaleźć, natomiast dlaczego my mamy być drugiej kategorii, tylko to ja mam zastrzeżenia, nie chcę być człowiekiem drugiej kategorii we własnym kraju. I chyba to tyle chciałam jeszcze dodać do tego filmu właśnie, co nagrywałam na peronie. Ktoś tam powiedział mi w komentarzu, że to są suche gadki. To nie są wymyślone teorie, tylko to jest naprawdę, są bezpłatne przeloty, są ze zniżką dużą 30-50%, stąd tłumy na lotniskach i przykro jest, że Polacy są troszkę traktowani gorzej. No, nie przemawiam tu z żadną zazdrością, ale każdy może mieć odczucia. Ja mam odczucia takie, że czuję się no, trochę jakby we własnym kraju jako jakaś taka druga kategoria. My mamy gorzej. Na przykład ja do specjalisty czekam już ponad rok i tak naprawdę tylko na receptę. I nie mogę sobie leku wykupić, bo nie mogę się dostać do lekarza, natomiast obywatele Ukrainy mogą po prostu bez kolejki wchodzić, bo rozmawiałam z jedną panią i powiedziała, że po prostu może sobie wejść tak naprawdę kiedy chce, a dla nas nie ma miejsca. I tak samo jest z przelotami, z pociągami było i ze wszystkim i ludzie, Polacy są naprawdę, dużo jest biednych osób, bo ja znam, gdzie nie mają pieniędzy na życie, a tutaj słuchajcie, osoby z Ukrainy pobierają świadczenia, a później
lecą sobie samolotem, dobra, a samolot za darmo, no to można lecieć, tak? Nie wydają, powiedzmy, czy tam 50% tylko. Tak naprawdę wszystko za darmo, a później osoby na TikToku śmieją się z nas, że oni tutaj nie przyjechali do pracy, tylko właśnie uciekają, tak? Uciekają przed tym, co się tam dzieje, owszem, ale jeżeli jest możliwość pracy, to naprawdę to powinno być na początku jakieś tam świadczenie i tyle, koniec, praca, tak? Polacy muszą pracować, a osoby inne nie muszą pracować, to jest coś nie tak. Więc najbardziej to mi chodziło o te bilety lotnicze, które są, no były 100 000 biletów darmowych, później na pewno myślę, że było tych biletów dużo więcej i do dzisiaj są 50% i 30% zniżki, także no dalej bezpłatne przejazdy pociągami w Małopolsce, bezpłatne przeloty, finansowania, wszystko, a Polak czuje się troszkę jakby drugiej kategorii, bo ja naprawdę się tak czuję. I to chyba to na tyle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, zostawcie lajki, subskrypcje i do następnego filmu. Pa!